tęsknię za tym miastem, tęsknię za przyjaciółmi, ale czy ja tęsknię za pogodą w Gdańsku? Absolutnie. Cały czas jest zimno, pochmurnie, pada, teraz pada. Ale z drugiej strony może to jest cena tego, żeby mieć dostęp do morza. Może płacimy taką cenę za morze. Jestem umówiony teraz z kolegą, z przyjacielem z Anglii, a umówiliśmy się na burgera. Nie chcę nikogo obrazić, ale trochę tęsknię za prawdziwym amerykańskim burgerem. Wiem, że w Polsce, wszędzie można znaleźć burgery. To jest bardzo popularne danie w Polsce. Ale to, co zazwyczaj jem, te burgery w restauracjach w Polsce, to nie jest do końca to, o co mi chodzi. Ale jest takie miejsce, taki pub w Gdańsku, Loft, gdzie można, moim zdaniem, spróbować naprawdę pysznego burgera. To jest to, o co mi chodzi. Chyba wezmę dzisiaj burgera Blue Cheese. To jest mój ulubiony burger. Którego burgera wziąłeś? Jak się nazywa? Classic? Mexican Spicy. Mexican Spicy. Też bardzo dobra. Ale to jest blue cheese bacon. Bardzo spicy. Dzięki. Perła? Perła. Jesteśmy teraz, jestem z kolegą, z przyjacielem Jimem z Anglii. Tak, jesteśmy na takim tak zwanym pub crawl. Czym jest pub crawl? Zdrówko, Jim. Właśnie pub crawl to jest taka tradycja, tak, że szczególnie w Anglii, że Tak. kiedy wyjdziesz na piwko, to nie chodzi się tylko do jednego miejsca. Nie. To możesz wypić piwko w jakimś pubie, a potem zmienia się miejsce, tak? Szukać inne ludzie, inne miejsca. Właśnie, inne wrażenie, ciekawe piwo. wspomnienie. Właśnie. Myślę, że Polacy czasami jak umawiają się na jakieś spotkanie, na piwko, to lubią zostać w jednym miejscu, w jednym pubie, tak, czy w restauracji. Nie ma miejscu, wychodzi. Tak, właśnie, Tak. Ale więc z Jimem mamy taką tradycję, że kiedy spotykamy się na piwko w Gdańsku, czy w innym mieście, to spotkamy się w jednym pubie, wypijmy piwko, a potem czas, żeby pójść do następnego. I już po 10 piw jesteśmy, żartuję, ale... Wróciłem do domu. Więc Jim, skąd jesteś? Anglii, w Newcastle. Okej, z miasta Newcastle. Tak. Jim, z ciekawości, co skłoniło Cię do przeprowadzki do Polski i konkretnie do tego miasta, do Gdańska? Tak. Pracowałem przez wiele lat jako nauczyciel w Anglii i zorganizowałem projektu Comenius. Uczestniczę szkoła w Sopocie. Podczas projektu spotkałem wiele sympatycznych Polaków i potem kiedy zaoferowało przejść na wcześniejszą emeryturę, zgodziłem się, aby móc
przeprowadzić się do Polski. O, więc przyjechałeś tylko raz, tak? Do Sopotu? Dwa razy. Dwa razy. Tak, tak. I w Anglii miałeś opcję, żeby przejść na emeryturę i myślałeś do Polski zamiast zostać w Anglii? Położyć wszystko potrzebuję w mój samochód i prowadzić się do Gdańska. Niesamowita historia. Ale pewnie twoja rodzina trochę się zdziwiła. Tak. Zapakowałeś samochód moja i pojechałeś do córka Polski. była martwi się. Okej, martwiła Ale się. i mój kolega była martwi się, ale mój syn mówił, okej. Dlaczego nie? Why not? Tak. Ale dlaczego, no to super historia, że tak bardzo ci się spodobała Polska, że zdecydowałeś się na przeprowadzkę. I właśnie jakie były twoje pierwsze wrażenie, jak znalazłeś się w nowym kraju? Kiedy byłem dzieckiem, mieszkam niedaleko wybrzeża i zawsze chciałem mieszkać blisko morza. Aha, tak. I potem w Gdańsku na plaży zobaczyłem i widziałem, co jest idealne miejsce życia. Super. Zobaczyłeś potencjał właśnie tutaj. Tak. Zwłaszcza, że stare miasto jest blisko. No wszystko miałem rację. Jeszcze raz. Miałem rację. Miałeś rację. Bo Jim właśnie mieszka w dzielnicy Brzeżno, w Brzeźnie i to jest nad morzem i masz po prostu dla nas, kiedy poznaliśmy się z tobą wiele lat temu, w pubie się poznaliśmy, no po prostu kiedy usłyszeliśmy z Abi twoją historię i zobaczyliśmy twoje życie nad morzem w dzielnicy Brzeżno, w Brzeźnie, które dla nas wyglądało idealnie, to po prostu wszystko masz, nadal, no byliśmy po prostu pod wrażeniem i nadal jesteśmy. Masz mieszkanie, twoje ulubione sklepy, supermarkety, morze, pub nad morzem. Tak. I plaża. Bananowe są. Musimy umieścić zdjęcie z tego pubu nad morzem. Jakie było twoje pierwsze wrażenie Polski? Ludzie były bardzo miłe i północni. Jeszcze nawet nie znaleźliśmy język. Nawet nie znając języka, ludzie byli pomocni. I wiesz co, Jim? Zapomniałam i to jest bardzo ważne pytanie, ale ile lat temu przeprowadziłeś się? 19 lat. 19 lat, to niesamowite. Więc pierwsze wrażenie, ludzie byli pomocni i może coś jeszcze? Tak, i klimat był różny, ale podoba mi się ciepłe lata, mroźna zima, kolorowa jesień i krótka wiosna. I lubię spacerować po plaży o każdej porze roku. Bardzo to lubię też, bo ja pochodzę, jak wiesz, ze stanu Arkansas i nie mamy 4 pory roku. Tak, mamy po prostu długie lato. Lato trwa do październiku czy do listopada, a nagle mamy taką słabą zimę. Ale tutaj naprawdę są 4 pory roku. I lubię to, wspomniałeś o tym, że i lubię to właśnie w Polakach, że Polacy nawet w styczniu wychodzą na spacery.
nad morzem, czy gdziekolwiek, ale u nas, mimo to, że w Arkansas mamy bardzo słabą zimę, ludzie po prostu zimą są w domu, tak? Nie wychodzą z dziećmi, nie, zostają po prostu w domu zimą. Tak. Więc Tak. mieszkasz w tej dzielnicy w Brzeźnie 19 lat i widzisz, jak zmienia się, pojawiają się nowe restauracje, ale zawsze, są też stare restauracje, które są tam od dawna i gdzie można kupić tanie piwo. Można znaleźć tanie piwo. Tak. Nie teraz. Już nie, niestety. Jakie różnice zauważasz między życiem tutaj w Polsce a życiem w Anglii? Uważam, że Polakiem kierują się w życie wartościami, takimi jak im rodzina, o której dbają i przykładają z niej ogromną wagę. Tak. Zauważyłem, że tempo życia tutaj jest wolniejsze i łatwiej się relaksować. O tak, super. No i zgadzam się. Tempo życia tutaj w porównaniu do Stanów i może Polacy dziwią się, ale nawet w porównaniu do Arkansas, do malutkiego stanu, jest wolniejszy tutaj. I ludzie, Polacy umieją cieszyć się życiem, rodziną. Może w Warszawie jest inne. Może tak, faktycznie. Tak, ale w Gdańsku i Brzeźniu to jest wolniejsze. No super, można cieszyć się życiem. Jak wygląda twój typowy dzień w Polsce? Rano zwykle zaczynam od podjęcia decyzji, co gotować. Jim, lubisz gotować. Jesteś mistrzem gotowania. I robienie potrzebnych zakupów. Następny jest czas na kawę. Okay. Więc wybrałeś danie, które chcesz gotować. Potem do sklepu kupić te produkty. Tak, to potrzebne. A czas na kawę to jest kawa w domu czy w kawiarni? Nie. Ponieważ lubię słuchać książki i podcastów po polsku, kładam na uszy słuchawki i potem idę na spacer. Czy jadę tramwajem do jeden z moich ulubionych kawiarni. No super. Tak, i po południe gotuję obiad i wieczorem czytać albo oglądam film. Okej, film. Telewizję czasami po polsku? Czasami na telewizję po polsku, czasami na iPad w Anglii. Okay, no właśnie. Tak. I chciałem dodać, a propos słuchania podcastów po polsku, że czasami jak spotykamy się na mieście, kiedy umawiamy się na piwo gdzieś w mieście, zawsze Jim chodzi w tych słuchawkach i zdejmuje po prostu, że jestem pewien, już wiem na pewno, że Jim słucha czegoś w języku polskim. Zdrówko. Żeby możemy lepiej po polsku mówić. Jim zawsze jest na bieżąco z nowymi lokalami, tak? Jeśli pojawiają się jakieś nowe restauracje, kawiarnie, puby, to zawsze jesteś na bieżąco i wiesz po prostu gdzie i jak i to jest super, bardzo przydatna informacja. Tak. Jim, po tylu latach w Gdańsku, czy masz swoje ulubione miejsce? Lubię
pić kawa i piwo w hotel Lido z widokiem nad morze w Langfur we Wreszczu, Café Delfin w Oliwie i w Gdańsk w Café Lewis i Matko i Córko. Wieczorem chodzę na Lawendowa słuchać jazzu i do lamu czy szafa się relaksować i pić piwo. Latem lubię chodzić do baru na plaży. Tak, oczywiście. Zwłaszcza do mojego bananowa song. Od lat tam chodzisz i no, można jeść tam, zjeść przepyszną rybę, też napić się piwem, popatrzysz na morze, na zachód słońca. Sympatyczna kobieta. Przy barze. Tak, przy barze, tak. Oczywiście. Tak. Dobra muzyka leci, tak. Tak, dobra muzyka, tak. Chyba Jim jesteś ulubionym klientem, jesteś klient VIP, VIP u Marka, tak? Tak. Czasami mam imprezę dzisiaj. Imprezy urodzinowe. W tym lokalu Bananowa Song Jim zawsze świętuje swoje urodziny i byliśmy i nie wiem dlaczego, ale nie pamiętam tych imprez. Naprawdę ciężko mi przypomnieć sobie, aż tyle piliśmy, co pijemy tam, Desperados. Tak. Czasami. Nie tylko, ale... Tak. Co robisz w wolnym czasie, jakie masz hobby? Okay. W domu lubię czytać zarówno po polsku jak po angielsku. Lubię grać mojego gitarze, jeśli znajdzie czas. Może wcześniej częściej grałeś, ale potem naukę języka polskiego wzięła górę. Tak. Jest problem. I musisz czytać Harry'ego Pottera po polsku, zamiast grać na gitarze. Tak. A lubię gotować i eksperymentować z nowymi pomysłami. Więc kupi świeże ryb, mięsa i warzyw z targu. A wszystko, jak kupujesz te produkty, to wszystko po polsku, tak? Zamawiasz? Tak. Tak. Lubię odwiedzać nowe miejsca, zarówno lokalne i w całej Europie. I kiedy jadę do Wielkiej Brytanii, koło 3 razy na roku, podróż pociągiem. I zatrzymując się po drodze w interesujących nowych miejscach. Chyba częściej latałeś, a teraz jeździsz pociągiem. Tak. I to jest bardzo fajny sposób podróżowania, tak żeby jest dobre na klimat. Właśnie. I tempo jest lepiej. Się relaksować. Można cieszyć się tak podróżą. Zatrzymujesz się po innych miejscach w Niemiec i jest rozmować w dużo ciekawe lokalne ludzie. Tak, zatrzymywałeś się właśnie w Niemczech i znajdujesz sobie hotel gdzieś blisko dworca. Tak, blisko dworca. A odpalasz sobie aplikację, żeby sprawdzić, gdzie jest najbliższy pub z kraftowym piwem. Tak? Foursquare. Foursquare to jest aplikacja, gdzie Jim sprawdza sobie, gdzie znajduje się najbliższy pub z kraftowym piwem. Tak? Ale to jest super sposób odkrywania świata i Europy. Tak.
A co lubisz gotować, czy co ostatnio gotowałeś? W Polsce gotować. Może jakieś zupy polskie, czy polskie tak, danie? zupa Ty zapoznałeś nas właśnie z zupą grochową? grochowa. Grochowe. Tak. Zapomniałem, jak się nazywa. Grochowa? Tak, ale grochowe jest, jest- grochowe i boczek. Boczek Aha, i to też jest- grochówka. grochówka. Zupa grochówka. Ale tak. to jest przepyszne i tak, właśnie tak. No, dzięki tobie spróbowaliśmy tej zupy. Jestem fanem, ogromnym fanem polskich zup, bo w Stanach, Tak. w Ameryce nie mamy takich ciekawych zup po prostu. Podróże to jedna z twoich pasji. A jakie miejsce w Polsce udało ci się odwiedzić? I może masz jakieś ulubione miejsce w Polsce? Odwiedziłem wiele miast w Polsce i wszystkie podoba mi się. Byłem w różnych miejscach w górę. Od Sudety do Zakopane. I potem dużo chodzić. Tak. Dużo chodziłeś Tak, po górach. Miałem ciekawą wizytę do Białowieży. I potem Biała Wieża to jest, to brzmi, to jest park. Park okay. Narodowy. Okej, dobrze. Jeszcze tam nie byliśmy, więc na Biała Wieża oczywiście. Tak. I potem podróżowałem przez Mazury i Warmię, zatrzymując się inne miejsca i dużo interesujące. Moje ulubione miejsca były Augustów i Mikołajki. Bardzo dobre. I te miejscowości znajdują się na Mazurach. Mazurach, gdzie dużo jeziora. Tak, i podróżowałem wzdłuż północnego wybrzeża, zwiedzać wielkie nadmorze Kurortów. Kurortów, okej. tak. To są miejsca jak Kołobrzeg, czy... Tak. Ale potem koło wybrzeża jest nudne. Okej, nudne. Nudne. Lepiej jest małe miejsca, małe miejsca. Ale miałem moje ulubione jest Gdańsk i Kaszuby, gdzie lubię zatrzymywać się w hotelu nad jeziorem i się relaksować. To jest bardzo spokojne. Bardzo to podziwiam w tobie, że pytam, jakie masz plany latem, zawsze to jest podróże po Kaszubach, tak? To jest na Kaszubach zawsze masz coś zaplanowane, hotel zabukowany. Tak, nie potrzebuję idę daleko. Daleko, nie. Tak, niedaleko jestem super. Więc po Polsce dużo podróżowałeś i praktycznie wszystko zobaczyłeś. Czy tak jest? Czy może jeszcze są jakieś miejsca, które chciałbyś zobaczyć? Tak. Jedyne miejsce, które jeszcze nie odwiedziłem, to góry w południowych, wschodnich. Czy to są Bieszczady, tak? Nie, przed Ukraine. Okej. Tak. Chyba Bieszczady. Może. Tak, właśnie na granicy z Ukrainą. Tak. Bieszczady. Jeszcze tam nie byliśmy i bardzo chciałbym. Tak. Ale chciałbym zobaczyć tyle tych regionów Polski jak ty.
lubisz gotować, często gotujesz, czy, no jestem ciekaw, jakie są twoje ulubione potrawy, polskie potrawy? Polskie potrawy. Lubię świeże ryby i grillowane mięso. Jest wiele szynek, wędzonych, kiełbas i oczywiście smalcu i śledź. Tak. Śledź, smalec. Śledź i smalcu. To jest dla mnie, no, kiedy jestem pytany, jakie są moje ulubione polskie danie. Tak. Dla mnie to raczej lubię po prostu, lubię niektóre smaki, czy produkty jak smalec, osypek, śledź oczywiście, Tak, to więc jest- to nie są danie, tak, ale są produkty chyba, ale Tak prosto, kocham. prosto Tak, właśnie. i smaczne. No, Prosto i smaczne. wędzone ryby, to w Stanach Zjednoczonych bardzo rzadko. Ja no, przed tym, jak mieszkaliśmy w Polsce, rzadko, chyba nigdy nie jadłem tego, ale kocham tak bardzo. Tak, ryby tak. tutaj w Polsce to niesamowite. Ale Jim, pewnie brakuje ci czegoś tutaj w Polsce, bo w Anglii wszystko ma, tak? Wszystko macie w Anglii. Nie, pewnie czegoś ci brakuje. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 2005 roku, tylko wiele restauracji, ale niewiele kawiarnia i baru, pubu. Więc pubów nie było. Nie. I mogłem siadać w restauracji i pić piwo i pić kawę, ale nie ma atmosfery. Okay, więc jak chciałeś napić się kawy lub piwa, to tak, tylko w restauracjach. Tak. Chyba ludzie tego nie wiedzą, że tak było No, 20 lat temu, że brak kawiaren czy pubów, bo trzeba w restauracji. Więc brakowało mi spotkań z przyjaciółmi i rozmów. I spotkań nowych ludzi i rozmów. Ale od 2010 roku powstało wiele różnych lokalnych bar, pubu i kawiarni. Czekaj, to było od 2010, tak? Prawie kiedy my z Abi przyjechaliśmy, Tak. powstało więcej, tak? Tak. Powstały i ten koncentruje się na dobre różnorodności kawy i piw oraz atmosfera. I potem teraz nie brakowało Anglii. Nie brakuje ci Anglii, Nie tak? brakuje się Anglii, tak. Nie tęsknisz szczególnie. To, że jeździsz do Anglii 3 razy w roku, to Tak. wystarczy. Tak. Dom jest tutaj, tak? O, tak. Moje przyjaciele said, kiedyś, tak, Billy. To jest, tak. Właśnie nasz kumpel, czy nasz kumpel Billy ze Szkocji, ja słyszałem, jak on cię 100 razy pytał, Jim, nie brakuje ci czegoś z Anglii? Uważasz Polskę za swój dom i ty zawsze powtarzasz, że oczywiście. Oczywiście, tak. Tak. Więc no Jim, już skończyliśmy nasze piwo, czas pójść do następnego baru na trasie. Tak. Więc bardzo dziękuję za rozmowę, tak, i Nie ma za co. życzę ci wszystkiego najlepszego. No, dzięki.